Wychodzi na to, że po wczorajszych wichurach, ulewach i burzach zdmuchnęło most. Naszym celem w Alpach Julijskich były okolice Parku Narodowego Triglav i królująca tam rzeka Socza. Wyczekiwaliśmy głębokiego szmaragdowego koloru rzeki, jednak Socza pokazała nam nieco inne, groźne oblicze, co możecie oglądać w dzisiejszym filmie. W okolicy Kobaridu mamy mnóstwo szlaków i mnóstwo atrakcji przyrodniczych. Aktualnie zmierzamy do wodospadu Kozjak. Z kwestii jama. Z kwestii technicznych w zasadzie oprócz parkingu za euro 50 to nie ma tutaj nic do dodania. Po przejściu około 1,5 km jednak jest budka z biletami. Bilety kosztują 5 euro od osoby dorosłej. No może warto dodać, żeby nie wybierać się tutaj w sandałkach, tylko założyć jakieś buty trekkingowe. Przed głównym wodospadem mamy najpierw mały Kozjak, a ten też już robi wrażenie. Wychodzi na to, że po wczorajszych wichurach, ulewach i burzach zdmuchnęło most, porwało go. A ten Kozjak to jest chyba tam, ale tej ścieżki tutaj też nie ma, bo jest pod wodą. Musimy zadowolić się małym Kozjakiem, bo tam dalej jest więcej tych drewnianych mostków, znaczy ich pozostałości. W międzyczasie zamknęli już oficjalnie szlak, a my o tym nie wiedzieliśmy, dlatego doszliśmy jak te kołki do samego końca i zobaczyliśmy pourywane mostki i żadnego wodospadu. Znaczy no był mały Kozjak, no też był fajnie. Jak najbardziej. Będąc w centrum Kobaridu, koniecznie trzeba spróbować kobaryjskich sztrudli. Ciekawa jest historia tego deseru, ponieważ oryginalnie była to przekąska podczas ciężkich prac przy koszeniu tutejszych łąk alpejskich. Mówi się, że jest to danie z podpisem gospodyni, która je wyrabia, ponieważ tutaj na środku jest taki przedziałek i jest to miejsce po odcisku palca. Jakaś osa. Jest to generalnie takie ciasto w środku z nadzieniem z orzechów włoskich i rodzynek. To wszystko jest tutaj z roztopionym masełkiem cynamonem. No i oczywiście wszechobecne i nieodłączne burki. One są cudowne, zobaczcie. Tym razem mamy z mięchem. No. Trochę w zasadzie jak mięsko do pierogów. Kurczę, jakby to jeszcze polać sosem. Chociaż nie wiem, czy to nie byłaby profanacja. Nieobliczalne w ostatnich latach pogody, w tym niestety też powodzie, dały się we znaki całej Słowenii i wpłynęły na krajobraz i dostępność szlaków. Intensywne burze zmąciły wody Soczy i jej dopływów, więc na znany z pocztówek szmaragdowy kolor będziemy musieli zaczekać.
Wczoraj było dosyć mgliście i za dużo nie zobaczyliśmy, także robimy drugie podejście. Alpy Julijskie, najwyższy szczyt Krn, dzielnie górujący nad majestatyczną Dreżnicą. Przenosimy się teraz do centrum Tolminu, do miasteczka, w którym stacjonujemy, do lokalnego baru M, który zdecydowanie polecamy, o świetnym klimacie. W ogóle czujemy się tutaj, jakbyśmy byli, nie wiem, w Czechach? Bardzo, bardzo fajny klimat, fajna muzyka i pijemy lokalne wino. W ogóle kieliszek wina w lokalu, 1 euro. Pijemy refoszka, jest super. W sklepie naprzeciwko muzeum z regionalnymi produktami znaleźliśmy Kisla Repa, czyli kiszona rzepa. Produkt, który zwykle tutaj poszukuję, zarówno tak samo jak i jotę, a jota to z kolei zupa na bazie kiszonej rzepy. I w ogóle ciężko ją dostać tutaj w okolicy. Ja zupełnie nie rozumiem dlaczego. Spytałem w restauracji o totalnie lokalne jedzenie. To pan mi powiedział, że ale w sumie kisla repa tutaj, no kto to by jadł w ogóle? Nie, ludzie nie pytają, to oni tego nie serwują. Cevapcici i inne takie historie, no i pizza oczywiście króluje. A kiszona rzepa, no ciężko ją znaleźć, ale w sklepie z lokalnymi rzeczami była. W zasadzie ciężko ją porównać do czegoś. Można by ją porównać do naszego selera w słoiczkach, ale w zasadzie tylko ze względu na jej kształt i wygląd. Ale w smaku, kurczę, nie wiem. Kiszonka, po prostu kiszonka. W górach każda pogoda ma zalety. W ramach rekompensaty otrzymaliśmy z powitą mgłą fantastyczne krajobrazy. Po kilku dniach pogoda się ustabilizowała i jeden z dopływów soczy odsłonił swój słynny kolor, który mogliśmy podziwiać w okolicy mostu Napoleona. Jeszcze do 1976 roku miasteczko Bregini uchodziło za perłę architektury słoweńsko-weneckiej. Natomiast nastąpiło wtedy trzęsienie ziemi i niestety jedynie pozostał ten kompleks dawnych budynków, w których obecnie znajduje się Muzeum Architektoniczno-Etnologiczne. Miasteczko jest położone fantastycznie, otaczają je monumentalne góry.
Ten region Alp Julijskich jest atrakcyjny i warty odwiedzenia niezależnie od pogody. Spektakularne burze i spowite mgłami doliny alpejskich miasteczek zdecydowanie nas ujęły. W związku z tym z pełną odpowiedzialnością gorąco polecamy odwiedzenie tego regionu. A jeżeli macie jakieś pytania albo przemyślenia, zachęcam do zostawienia komentarza. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale Podróże Voyager.